Szybkim pociągiem jedziemy z Chongqing do Zhangjiajie. Jak widać, jest naprawdę bardzo szybko i wyjątkowo wygodnie. Za oknem na przemian pojawiają się górskie krajobrazy i kompletna ciemność kolejnych tuneli. I tak praktycznie przez całą trasę. Najwyższa prędkość, jaką udało mi się zauważyć, to 348 km na godzinę. Co ciekawe, im szybciej jedziemy, tym w wagonie wydaje się ciszej. Cała podróż do Zhangjiaje zajęła nam niewiele ponad 2 godziny. Kolejny etap podróży to przejazd Didi z miasta Zhangjiajie do Wulingyuan, miasteczka położonego przy głównej bramie Parku Narodowego. Samo Zhangjiajie jest stosunkowo niewielkim miastem otoczonym górami, ale dzięki turystyce rozrosło się w ostatnich latach bardzo szybko. Dziś znajdują się tutaj lotnisko, szybka kolej, ogromna liczba hoteli i cała infrastruktura obsługująca miliony turystów odwiedzających ten region każdego roku. Korzystając z dobrej pogody, co w Zhangjiajie potrafi być naprawdę loterią, jeszcze tego samego dnia, zaraz po zameldowaniu w hotelu, postanowiliśmy wejść do parku. Wybraliśmy część parku, która według informacji na miejscu miała być później zamknięta. Zhangjiajie National Forest Park był pierwszym oficjalnym parkiem narodowym utworzonym w Chinach. Cały obszar słynie z tysięcy wysokich skalnych filarów wyrastających pionowo z lasów i mgły. Najwyższe formacje osiągają tutaj nawet ponad 1000 metrów wysokości. Park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i każdego roku odwiedzają go miliony turystów z całego świata. To właśnie tutejsze krajobrazy stały się inspiracją dla gór z filmu Avatar. I akurat przypadkowo trafiliśmy też na taki fajny wagonik ze szklaną podłogą. Wjechaliśmy na Huangshizai, jeden z najwyżej położonych i najbardziej rozległych punktów widokowych w całym parku. Zamiast jednego tarasu widokowego prowadzi tutaj długa pętla poprowadzona wzdłuż krawędzi skał i kolejnych punktów obserwacyjnych. Po drodze mijaliśmy miejsca o nazwach takich jak Six Wonders Pavilion, Five Finger Peaks czy Front Garden. Z każdego punktu krajobraz wyglądał trochę inaczej. Raz widzieliśmy pojedyncze skalne filary wyrastające pionowo z lasu, a chwilę później całe grupy skał znikające gdzieś w oddali pomiędzy chmurami. Momentami pojedyncze formacje wyglądały jak ogromne kamienne wieże zawieszone nad doliną.
Jakby ktoś zapomniał, jak wysoko jesteśmy, to podłoga szybko o tym przypomina. A tu taki dron pracuś spokojnie lata sobie nad górami. Po drodze co chwilę trafialiśmy też na lokalnych mieszkańców parku, makaki tybetańskie, które są tutaj równie przyzwyczajone do turystów jak turyści do nich. Przy wejściu stoją tradycyjne kamienne lwy, które w kulturze chińskiej mają chronić świątynię i odstraszać złe duchy. Bardzo przypominają figury Shisa z Okinawy w Japonii. I nieprzypadkowo, bo mają wspólne korzenie wywodzące się właśnie z Chin. Wulingyuan to niewielkie miasteczko położone tuż przy głównej bramie Parku Narodowego Zhangjiacie. Dziś praktycznie całe miasto żyje z turystyki i każdego dnia przewijają się przez nie tysiące osób przyjeżdżających zobaczyć słynne góry Awatar. Wieczorem główne ulice wypełniają się restauracjami, małymi sklepami i turystami przygotowującymi się do wejścia do parku następnego dnia. Przez Wulingyuan przepływa niewielka rzeka Suoksi, która przecina całe miasteczko i wieczorem odbija światła okolicznych budynków oraz mostów. Nawet tutaj widać, jak dużą wagę Chińczycy przywiązują do wyglądu przestrzeni miejskiej. Chodniki podświetlane są ruchomymi animacjami kwiatów, mosty rozświetlają kolorowe fontanny, a główne ulice świecą na całej długości zmieniającymi się kolorami. Momentami bardziej przypomina to scenografię parku rozrywki niż niewielkie górskie miasteczko. Nawet główna droga prowadząca przez Wulingyuan ma po 3 pasy w każdą stronę, chociaż ruch wcale nie jest tutaj aż tak duży. Widać, że wiele rzeczy budowano z myślą o przyszłości i o ogromnej liczbie turystów odwiedzających to miejsce każdego roku. Wieczorem całe miasto wygląda zupełnie inaczej niż za dnia.
Spokojne górskie miasteczko zamienia się w kolorową, mocno podświetloną bazę wypadową do jednego z najbardziej niezwykłych parków narodowych w Chinach. To jest główna brama Wulingyuan, najbardziej znane wejście do całego parku Zhangjiajie. W przeciwieństwie do spokojniejszej południowej części, tutaj od samego rana przewijają się tysiące turystów, autobusy parkowe i grupy wycieczkowe ruszające w stronę najpopularniejszych punktów widokowych. Przed nami Bailong Elevator, najwyższa zewnętrzna winda na świecie. Cała konstrukcja została wbudowana bezpośrednio w pionową ścianę skały i w ciągu niecałych 2 minut wywozi turystów kilkaset metrów wyżej, prosto do jednej z najbardziej widowiskowych części parku. Jeszcze kilkanaście lat temu jedynym sposobem dotarcia na górę były wielogodzinne podejścia po schodach. Dzisiaj wystarczy kilkadziesiąt sekund i nagle człowiek znajduje się wysoko ponad lasami i dolinami Zhangjiajie. Winda jedzie coraz wyżej, ale przez większość czasu za szybą widać tylko pionową ścianę skały. Dopiero pod sam koniec nagle otwierają się widoki na dolinę i skalne filary ukryte pomiędzy chmurami. Yuanjiajie znajduje się na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza i jest najbardziej znaną częścią całego parku Zhangjiajie. To właśnie tutaj znajduje się słynna formacja skalna, która po premierze Awatara została oficjalnie przemianowana na Avatar Hallelujah Mountain. Większość skał, które widać dookoła, zbudowana jest z piaskowca kwarcowego i powstała miliony lat temu w wyniku erozji oraz działania wody. Najbardziej charakterystyczne filary mają po kilkaset metrów wysokości i wyrastają praktycznie pionowo z lasu poniżej. Najwyższe skalne filary w Zhangjiajie mają nawet ponad 1000 metrów wysokości. W całym parku znajduje się kilka tysięcy takich skalnych formacji. To jest Tianxia Diqiao, pierwszy most pod niebem. Naturalny skalny most zawieszony kilkaset metrów nad doliną i jeden z najbardziej znanych punktów całego Zhangjiajie. Most ma około 40 metrów długości i powstał całkowicie naturalnie w wyniku erozji skał. Patrząc z odpowiedniego miejsca, naprawdę wygląda, jakby dwa szczyty zostały połączone wąskim kamiennym przejściem zawieszonym w powietrzu.
pada i pada i pada. No to uznaliśmy, że przejedziemy się kolejką linową w dół, a potem z powrotem do góry. Może po drodze pogoda trochę się poprawi. Sama kolejka prowadzi przez okolice Wulong Village i przy dobrej widoczności można stąd zobaczyć jedne z najbardziej stromych i dzikich fragmentów całego parku. Po powrocie na górę do Wulong Village znaleźliśmy bardzo spokojny szlak, zupełnie inny niż główne trasy pełne turystów. Najpierw prowadził kamiennymi schodami pomiędzy skałami i lasem, a później zaczął schodzić coraz niżej, odsłaniając trochę inne widoki na doliny i skalne filary. Ostatecznie szlak doprowadził nas do niewielkiej świątyni ukrytej gdzieś pomiędzy górami. Będąc przekonanym, że wracamy już do górnej stacji kolejki, nagle szlak zaczął robić się coraz ciekawszy. Najpierw wąskie przejścia pomiędzy skałami, potem bardzo strome schody, a chwilę później okazało się, że przez przypadek trafiliśmy na Tianbo Mansion, jeden z najbardziej widowiskowych punktów widokowych w tej części parku i chyba jeden z najbardziej męczących. No, it doesn't make sense. Zupełnie przypadkiem trafiliśmy na jedno z najciekawszych miejsc w całym parku. W ogóle nie planowaliśmy takiego szlaku, ani wspinaczki po stromych schodach pomiędzy skałami. Ale po dotarciu na górę szybko okazało się, że zdecydowanie było warto. Po całym parku kursują darmowe autobusy, którymi można przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi szlakami i punktami widokowymi. Sam park jest tak ogromny, że niektóre przejazdy potrafią trwać nawet kilkadziesiąt minut. Tianzi Mountain to jeden z najwyżej położonych obszarów widokowych w całym Zhangjiajie. W przeciwieństwie do bardziej pionowych formacji w Yuanjiajie, tutaj krajobraz jest dużo bardziej otwarty i panoramiczny. Z kolejnych tarasów widokowych widać setki skalnych filarów, rozciągających się praktycznie aż po horyzont. Przy dobrej pogodzie podobno można zobaczyć stąd naprawdę ogromną część całego parku. My akurat trafiliśmy bardziej na wersję mistyczną. Mgła pojawia się tutaj bardzo często przez wilgotny klimat i ogromne różnice wysokości. To właśnie dzięki tej mgle góry Zhangjiajie wyglądają momentami jak unoszące się w powietrzu.
całym parku działa kilka ogromnych kolejek linowych, łączących doliny z najwyższymi punktami widokowymi. Trochę przemoczeni zjeżdżamy kolejną kolejką linową w dół, ale plan jest prosty. Za chwilę znowu wracamy na górę. Jeszcze raz Bailong Elevator, czyli najwyższą zewnętrzną windą na świecie. I potem znowu na dół. Skoro już tu jesteśmy, to czemu nie? Winda potrafi przewieźć kilka tysięcy turystów w ciągu godziny. Ten Mile Gallery to spokojny szlak poprowadzony dnem doliny, głównie dla tych, którzy mają już trochę dość schodów i wspinania. Można tutaj spacerować albo przejechać się małą turystyczną kolejką pomiędzy skałami i lasem. My jednak chyba zdecydowanie bardziej wolimy widoki z góry. Atour Hotel został otwarty dopiero w 2025 roku, więc wszystko tutaj jest jeszcze praktycznie nowe. Hotel znajduje się około 5 minut spacerem od głównej bramy Wulingyuan i jest nastawiony głównie na turystów odwiedzających park Zhangjiajie. W całym regionie działa dziś ogromna liczba hoteli, ale większość z nich powstała dopiero po gwałtownym rozwoju turystyki w ostatnich kilkunastu latach. Wieczorem trafiliśmy też do bardzo dziwnego miejsca w centrum Wulingyuan. Trochę teatr, trochę muzeum, trochę park rozrywki. Wszędzie kolorowe światła, ogromne ekrany, tradycyjne stroje i podświetlone dekoracje nawiązujące do lokalnej kultury regionu Xiangxi. Lokalna kuchnia w Zhangjiajie jest dość prosta, ale bardzo smaczna. Najczęściej trafialiśmy na makarony ryżowe albo ryż podawany z pikantnym sosem, warzywami i różnymi dodatkami.
Wracając na lotnisko, trafiliśmy na naprawdę wyjątkowego kierowcę Didi, czyli lokalnego Ubera. Jak słychać, całą drogę prezentował swój talent wokalny i nie, to wcale nie jest radio w tle.